No witam w dniu nie 11 faktycznie, jak mnie jeden z Was w komentarzu poprawił. Racja to racja, a 1 listopada, tak? Bo się w poprzednim filmie przejęzyczyłem. Także woda się już chyba ładnie wyklarowała. Co prawda mogłaby lepiej, ale już jest znośnie. No, skoro już naszykowałem tych baniaków 40 litrów, no to już się szykuję do podmianki, bo i tak jest już pierwszy dzień miesiąca, czyli miesiąc minął od ostatniej podmianki, to już czas właściwy jest i trzeba tą wodę wykorzystać, chociaż chciałem czekać jeszcze drugi miesiąc, no ale już szkoda tej wody 40 litrów wyrzucić do wanny czy tam do kibelka. Filtr pracuje z tą połamaną klapką, ale nie cieknie. Jednak na szczęście już paczka przyszła. I przy okazji tej podmianki wymieni się też tą klapkę. O, jak o, i nawet widzę jest. To nawet nie wiedziałem, że w komplecie z uszczelką to przychodzi. Proszę, proszę, o. Klapka jest. Ten zaczep jest już dobry. Ten też jest. Także dwa zaczepy sprawne są. I uszczelka. No to się wymieni. Przy okazji zamówiłem sobie jeszcze coś takiego. Środek wspomagający utrzymanie wody. No, taką dyszę, chociaż właśnie nie wiem, czy będzie mi tu średnicowo pasować. I o, ale duży wyszedł. Nie wiedziałem, że on już taki placek duży będzie. Trochę spory. Sporo na dnie miejsca ten kamień mi zajmie, ale wydaje się, że powinien ładne bąbelki dawać. Bo tak przynajmniej to widziałem na filmikach. No ciekaw, zamówiłem, bo ciekaw byłem, czy rzeczywiście te bąbelki będą ładne. No to nic, nie mam chęci, ale trzeba się zabierać do roboty. Jakoś tak dzisiaj bez energii człowiek jest. No ale jak trzeba, to trzeba. A tak przy okazji jeszcze pokażę, tu taki eksperyment z pistiami robię. Skoro nie chcą w moim zbiorniku rosnąć, to zrobiłem tak, że jeden zbiorniczek dałem tutaj pół na pół moją wodę akwariową z wodą RO, żeby ewentualnie zmienić o połowę. Nawet tam było więcej RO niż wody akwariowej, może tak 2/3 do 1. A druga, tu dodałem trochę nawozu, plus karmy rzuciłem, tam widać na dnie, żeby jeszcze tam się coś tam porobiło, zakwasiło, azotu może więcej, czy tam azotanów, bo azotu to tutaj nie robi się więcej za bardzo, bo bakterii nie ma, chociaż może jakieś tam dokrople, kilka bakterii, znaczy kilka kropel, może coś tam zadziałają, na ściankach się osadzą i coś tam trochę azotu dorobią, żeby jeszcze zwiększyć tu azotu, żeby mieć takie porównanie. Czym mniej tego, że tak powiem,
tej zawartości akwariowej lepiej na nie zadziała, czy więcej jeszcze tam czegoś. Chyba że ani w tym wypadku nie będą chciały rosnąć. No to zobaczymy. Tu tradycyjnie trzeba zrobić sobie przygotówkę, zrobić miejsce. O, lampę odsunąłem. Tu jeszcze zabierze się drugą szybkę. Wyjmie moczącego się kołeczka. Na razie tam. No i coś tam się popodcina, bo jeszcze trochę przy okazji liści. O, tu się zrobił taki już listek. Tu się zrobił listek, no bo to zasila, o, ciągle tą kiść u góry. Tam wsadziłem tych pałeczek trochę, między innymi pod tą roślinę też. Ale może za mało. No, jak to trzeba uważać. Korzeń wyjmowałem, a na korzeniu sobie siedziała krewetka. No, jakbym nie przeuważył. No, wylatuj ty. O. Jakbym nie przyuważył, to już by jedno mniej było. Ach, te to zawsze się gdzieś wcisną. Tu przygotowałem sobie taki wynalazek, którym z reguły spuszczam wodę, ale dziś będę próbował na nowy sposób. Że pierw sobie zrobię porządki w akwarium, wymienię tą klapkę, bo będę musiał filtr zatrzymać i dopiero po tym wszystkim zacznę spuszczać wodę do podmianki, ale jak już będę uruchamiał filtr, to pójdzie to zamiast deszczownicy do wylotu filtra. O, tutaj. I pierwsze uruchomienie pójdzie do wiadra, żeby ten syf, który uderza i leci w akwarium, ograniczyć. I zobaczymy, czy to będzie korzystniejsze, czy nie. Taki mały eksperyment. No to sobie weźmiemy, podmienimy klapkę, żeby mieć z głowy. No to może damy niżej. No tak. Tak źle i tak niedobrze. Może tak. Będzie widać. O, lepiej. No to popróbuję. Mam nadzieję, że się nie pomylę tym razem znowu, jak ostatnio. Zamykam dolotowy. Słychać nawet, że coś burczy. Czekam chwilę, czekam. Zamykam wylotowy, out. Dobra, zamknięty. Wyłączam filtr. Który ty tu jesteś, filtrze? Dobra, udało się. Filtr wyłączony. No i według teorii nie powinno mi nic wykapać.
obadamy. O, tutaj też coś dziwnie mi nie łapie to. Nie wiem, czy to tak ma być. No tu poważniejsza awaria. Chyba jeszcze będę musiał części dokupić. Ale to nie wygląda na ułamane. Tylko czy... A, to... Czyli teoretycznie nie, to jest tak samo, tylko jakoś to musi być chyba wciśnięte, czyli to wszystko, o, jest, dobra. Czyli jakimś cudem mi to wyskoczyło i być może dlatego to się ułamało, bo jakoś było nierówno i źle to mi się zamykało ostatnim razem przy czyszczeniu prefiltra i może przyczyna, że to wyskoczyło, nie wiem czy to widać na filmie, widać, że to mi wyskoczyło, to mi to ułamało, bo inaczej tu były siły rozłożone, pod innym kątem to było. No dobra, nie będziemy teraz tego rozkminiać, bo i tak tego nie rozkminię. Uwaga. Aha, zapomniałem, jeszcze boczne trzeba. Dobra. 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 Bulgotnęło, ale jest. Proszę, klapka wyjęta. O. No, przyjrzyjmy się, jak ta uszczelka tu jest. Ok. To ja spauzuję i założę tą uszczelkę, żeby nie przedłużać tego filmu. A w sumie mówię, szkoda mi nowej zakładać. Ta się tam w zasadzie nie sądzę, żeby jakoś tam mocno zużyła, bo nie ciekła, była sprawna. To ją podmienię. Tylko ją tu wytrę do sucha. Ok. Wytarta. Jak ona tu była. O tak. Tutaj sobie układam ją teraz. Tego może nie widać. O, ale jeszcze ją dla pewności silikonem przeciągnę. Żeby było tak sobie trochę zgodnie ze sztuką jednak. No, wychodź ten silikon, wychodź. Być niechętny. O, nawet za dużo. Trudno się mówi. I tak sobie ją przeciągnę całą. O. Niech ona będzie sobie lekko tłusta. Teraz tak łagodna jest. Zagięcia miała tu. Weszła idealnie, jakby stąd była. No a w sumie była. Trochę poupychamy, chociaż ona i tak się sama dociągnie. No i dobra. Myślę, że zgodnie ze sztuką to zrobiłem. Powinno się to teraz dać ładnie włożyć.
Ok, weszło w obu stronach. Ja bym jeszcze chętnie to tutaj dolał sobie trochę wody, bo wiem, że bardzo mi to pomaga przy starcie. Im więcej tu się naleje, tym lepiej. Zobaczymy, czy to się potwierdzi tym razem, ale z reguły tak mi to działa. O, nawet za dużo trochę, jak widać. O. No. O, od razu widać, jak moja czujka zadziałała. Ale dziwne trochę. Nie wiem dlaczego. Przy okazji zerknę. Ten też mi tak jakoś nie dociska. A, okej. Tego niepotrzebnie w ogóle. No, tego nie trzeba otwierać. Nawet. Dobra. Wszystko wiemy. Człowiek rzadko, raz na parę miesięcy to otwiera. Pierwszy raz otworzyłem go po roku. Prawie, no po roku to nie, bo tam w międzyczasie też... nie nagrywa się. Nagrywa się. Dobra, ja sobie myślałem, że gadam, to że to się nie nagrywa. Dobra, teraz z czuciem, żeby nie było, że to moja wina. No. Coś tutaj idzie ciężko. Dobra, zacznijmy od tych bocznych. Dobra. No proszę, idzie z oporem. A czemu? Tu jest duża szczelina. Kurde, nigdy nie miałem. Zamykało się lekko. Co tu to może blokować? Pompka? Nie. To jest nisko. Ok. Uszczelka, widzę, leży wszędzie dobrze. Tu wszystko ma tak samo. No tak samo. Muszę to zdjąć jeszcze raz, to zobaczyć. O, to wchodzi idealnie, na zero, nie wiem czy tu widać. O, sam wpada. Idealnie. Co prawda nie ma uszczelki teraz, ale to mimo wszystko powinno być tak samo. No dobra. Wyjmę uszczelkę i zobaczę, czy mi tak wpadnie. Pauza. No dobra, trochę temu się poprzyglądałem. Specjalnych różnic nie widzę. Uszczelka wyjęta. I włożę teraz, czy to wejdzie bez? Nie. O, i widać, że tu chcę, a tu nie chcę wejść. Ha! No to już chyba wiem, o co chodzi. Temu się przyglądałem. O. To wchodzi w ten... Tutaj to jest taki otwór. Powinno wchodzić w ten otwór. I prawdopodobnie w tym nowym nie wchodzi, bo jest albo średnica inna, zaraz z miarką pomierzę, albo wysokość tego czpienia jest inna. Tego wylotu. Bo jedno powinno wejść w drugie. A tu blokuje. Dobra, pauza i mierzę. No,
Średnice są powiedzmy minimalnie, tak różnią się, ale to setkami. Ale znalazłem dlaczego, przyczynę. Proszę, część zamienna, a jednak inna. W tym nowym, o, dwa zaczepy są, czyli nowy, to co przybyło pod szteksem. Mamy tutaj takie coś, nie czy to widać, o, taki kawałek wyższej ścianki takiej, tu gdzie za uszczelkę. O, a w tym nie ma czegoś takiego. Jest takie tylko gładkie. Jak widać. I to podejrzewam właśnie przy zamykaniu, właśnie dokładnie z tej strony. Nie chcę tu wchodzić. O. Cyk. To jest tu. Tak, to może obniżę kamerę. Nie da się obniżyć bardziej, no. Ale tak podniosę. O, będzie widać. To jest tu. Tu. I to nie chce wejść, bo tu dochodzić chce, a tu się na tym wiesza. Uderza gdzieś w to. Dosłownie. A powinno chyba wejść za to, ale nie chce. No dobra. Zróbmy bez zawiasów. Czyli tu nie jest włożona, ale czy to w ogóle to będzie chciało się wpasować. Tutaj tak, ale tu dalej nie chce wejść. Czyli do reklamacji. Znowu, ach, z tym sprzętem. No i kiszka, trzeba będzie założyć z powrotem stare. Tu nie ma tego. Jeszcze raz pokażę. A tu jest. Co, wyłamywać to? Mógłbym to wyłamać i powinno wtedy pasować. No dobra. Może zaryzykuję. Pauza. No powiem wam, że faktycznie ten plastik jest kruchy, bo z tym wyłamywaniem tego to jest łatwizna. Samo się odkrusza praktycznie, że jak to pokazać, że ja to robię. Gdzie to jest? Tylko się dotknąłem, to chyba ręką to. No nie, może ręką nie, ale. O, cyk. Cyk. Łatwizna. Czyli tak kruche to wszystko jest, że to łatwo pęka. Nic dziwnego, że to mi pękło. Znaczy to dokładnie z tej strony. No i dobra. Przyczyna usunięta. Miejmy nadzieję, że już będzie dobrze. Idę to wypłukać z tych kawałków i będziemy zakładać. No i oczywiście jak czegoś potrzeba, to zawsze w domu problem jest znaleźć. Pilnika próbowałem znaleźć, żeby to lekko sobie wyrównać, ale oczywiście po złości się gdzieś pochowały, a do piwnicy już mi się nie chciało lecieć. Ale tak powinno już być ok. Ja nie wiem, co to za inżyniery w tym Aquaelu. Ja tak z reguły chwalę ten filtr. No bo sam w sobie jest ok. Przynajmniej w zamyśle technicznym. Bardzo mi odpowiadał. Co prawda jeszcze mogliby przemyśleć sprawę tego prefiltra, żeby jakoś go jednak można było wymieniać bez wyłączania go, bez otwierania takiego.
Powinien być jakiś bypass, który przekręcać wajchę. Jest pominięty, uszczelniony prefiltr. I znowu myślałem, że nie nagrywam, a gadam. I wyciągasz filtr, płuczesz, prefiltr wkładasz, wajchę bypassową z powrotem na swoje położenie i to śmiga. O, tak powinno być zrobione. A tu trochę i tak, no nie jest źle w porównaniu do czasów komunistycznych. Człowiek chciałby za dużo, nie? Zaraz się rozochaca. Dobra, uszczelka, która to była, która jest tłusta. To chyba ta, albo ta, teraz już, ta jest już zkształcona. To jeszcze ją dotłuścimy, jeszcze raz ją dotłuszczę trochę, tutaj smarem i trochę go na ręcznik ciapło, to wykorzystam go jeszcze raz. No to przymierzmy, czy to się zamknie. Dobra pokrywa, dobra. Bo jeszcze nie sprawdzałem. O, i teraz wchodzi idealnie, a nie z taką szczeliną. No to będzie git. Ja nie wiem, żeby to jeszcze w domu poprawiać. Po paprakach. Nie no, Aqual tym razem sobie u mnie już przegibał. Chciałem go bronić, bo filtr naprawdę do jakichś najgorszych nie należał. Mi się sprawował póki co dobrze. No tu nie powiem, może to nie ich wina, po części moja, po części ich. No bo jednak, żeby tak to się połamało niechcący przez nieuwagę, też nie powinno. Powinno być jakoś mocniej zrobione. A wyłamując to cudo, to faktycznie to żadnej siły nie trzeba używać. No ale to też cienka blaszka. Jak cienka blaszka, to powiedzmy. Mam nadzieję, że to będzie się działo dobrze. I dociśnie dobrze, nie będzie mi ciec teraz. Bo to jeszcze nic nie jest powiedziane. No już trochę jednak zachwiało tą moją wiarę w Aquila, to dzisiejsze zdarzenie. No dobra, zamkniemy. Tu zamkniemy. Tu zamkniemy. Tu sobie... Aha, przed pierwszym uruchomieniem muszę sobie podłączyć wężyk i zmienię ustawienie kamerki. Pauza. No i tak to zrobiłem właśnie sobie. Tutaj tak podłączyłem wąż do wylotu i do wiadra. I spróbujemy włączyć filtr i zobaczymy, jak to plunie. Tylko tak, odkręcimy jeszcze. A, może to był błąd. Ja go dopiero włączę i dopiero... Gdzie on jest? Tu. Dobra, odkręcam zawory. No, jednak się zapowietrzył. Będzie walka. Coś czuję. O, poszło. A, dobrze poszło. Ale syfu nie ma. O, robi się brąz. A, jednak, o to chodziło. Żeby to do akwarium nie poszło. Widzicie. No, trochę poszło, bo ja tam mam jeszcze takie... Niedużo widać. Bo jeszcze mi poszło przez deszczownicę, ale to już niewiele tego. Naprawdę malutko.
Dobra, teraz trzeba to tu wyjąć, bo się zaraz nam przeleje. Zobaczymy, co poleci do akwarium. O, jest czysto. He. Patent dobry. Nie mówię, że nie. Dobra, tam sobie pracuje. No sobie zmniejszymy, żeby tak nie chlapał. Bo jeszcze będziemy wody ubierać. Ale już sobie chodzi. A tu mamy już pełne wiaderko. Syfu. No dobra. Eksperyment uznaję za udany. Filtr się powyciera i będzie obserwować, czy tam nic nie cieknie. A tu będziemy dalej sobie działać z podmianką. W takim razie pauza. No ok, woda wylana, filtr pracuje, bakterie w takim razie są już natleniane. Można być o nie spokojnym. Wypoziomujemy. No to troszkę wody ubieramy teraz już tradycyjną metodą. Przygotuję sobie wężyk z pompką. No, jaki wężyk z pompką? Czek zamotany przy kręceniu tych filmów. Stresuje się jak dziennikarz na pierwszych wiadomościach. Zwykły wąż i jedziemy z koksem. Jeszcze jedno wiadro spuszczę, bo już 3 wiadra poszły w sumie, ale widać jaką mam miękką wodę, bo jakie bąble duże się robią. Jak bańki mydlane. Muszę sprawdzić tą wodę, czy nie za miękka. Może dlatego tych glonów nie mam. I nie trafią mnie tak. No bo to jest tak jak wiosenny deszcz na kałużach, też takie duże bąble robi, jak jest miękka woda leci. No dobra, do roboty, koniec zachwycania się byle czym. To tutaj sobie napuszczamy wody. Niech leci. A w międzyczasie zmierzymy sobie TDS. Jeszcze trochę. Ok. Zmierzymy sobie pH. Znaczy pH to wiem, że tu mam jakieś 5,2, 5,3, bo ostatnio mierzyłem. A, to jest też pH, dobra, muszę iść po TDS-a. Ten długo mierzy pH, to tym jest niewygodnie. O, jestem już z miernikiem TDS. TDS to u mnie będzie wysoki. W ppm-ach zobaczymy. O, pH, a to później pokażę dokładnie, już jest 5,1. TDS 450. Nie wiem, czy to będzie widać. ppm-ów. A mikrosiemensów 960.
60 mikrosiemensów. Dobra. pH, kurde, 5,1. Chodź tu. Kiepsko to widać z tym światłem, z tym wszystkim. Ja nie, muszę to obrócić tak. O, 5,1. Dosyć niskie pH. Zobaczę, jak będzie to podmiana. Pauza. No, oczywiście, jak złośliwość rzeczy, jakiś tam martwych musi być, albo nie tylko martwych. Moje standardowe wiadro, takie czarne, budowlane miałem. I niestety cięło, nie mogę go znaleźć. A tak teraz bym nalewał do jednego wiadra, tu. A tak musiałem stąd wziąć, przełożyć tu i taka zabawa będzie. No niestety. Leci, leci. Niech leci. Chyba, że do miski sobie będę lał. Korzeń z powrotem, niech się pływa i się moczy. No i oczywiście tradycyjnie muszę dolać wody z czajnika. Zapomniałem. Nie chciałbym jakiejś ospy załapać.
poziom wody wystarczający, to już można zacząć będzie podmieniać tą gąbkę małą, zamienię na dużą. Nie wiem, czy coś będzie widać, czy będę zasłaniał, ale chociaż coś się będzie działo na ekranie. Tu mamy gąbkę, jak się moczy. Zakładam dużą, ale też jeszcze taką bardzo drobnej gradacji. Tak jak ta, którą wyjmę. O. To sobie wyjmiemy delikatnie. Okej. Jest nałożona. Wyciśniemy, żeby powietrza nie zassało, bo się filtr znowu zapowietrzy. I podmieniamy. I skończone. O. Zawsze podmieniam, żeby już miał w miarę, wtedy kiedy mam już w miarę wysoki poziom wody, żeby mi, ja tu pokażę może, jak tu rozłączam te rurki, żeby ta rurka tu była pod wodą, żeby mi nie zaciągnęło powietrza, kiedy wyjmę tą rurkę razem z filtrem. Ale muszę uważać, żeby tu mi nie spadło, bo wtedy zaciągnie powietrze i będzie pompowanie filtra. Zawsze lepiej tego sobie uniknąć. No to już się skończyło. Dobra, woda jest ok, temperatura tu leci. No, może być. A tu w międzyczasie pokażę. Tutaj na czmielu zamawiałem tą pokrywę i jest ładnie napisane, że do 1000, 1500, 2000. No i widzicie, jak to pasowało pięknie, że nie pasowało. Cena. Oczywiście nie obwiniam za to czmiela. Czmiel się spisał dobrze, bo zamówiłem to wszystko w niedzielę po południu, a wczoraj, czyli we wtorek, już elegancko o 8:30 miałem powiadomienie, o przesyłce w paczkomacie. No tutaj niestety takie zdjęcie, że to ujęcie, że nie widać tego, co musiałem wyłamać, bo ta ścianka przeszkadza. No ale tak to widzicie jest. Niby miało pasować, a nie pasowało. Nie wiem, czy to nie jest od tej starszej wersji Ultramaxa 2000,
Muszę tak głośno mówię, bo mi tam woda chlupie tu i tu, dlatego tak wydaje się, że ja może krzyczę. Podniesionym głosem mówię. Ale to tak odruchowo. Może to sprzed liftingu, sprzed poprawek ta pokrywa, którą mi przysłali była. Bo mój był już tą wersją poprawioną z grubszymi wężami. No kto wie, może to stąd wynikała to niedopasowanie tej pokrywy, także jakby ktoś kiedyś zamawiał, to warto na to zwrócić uwagę i podpytać się ich, jaką tą pokrywą dysponują do wysyłki. O, tu już zaciąga powietrze, trzeba będzie dolać. Leci, leci. Lekkie jest, to już można prosto z baniaka. No. Trochę dolejemy. No, przy okazji standardowo trochę się przetrze szyby, chociaż niedawno były przecierane. Ale tego nigdy za dużo. No, tam czuć trochę szorstkiego. O, tutaj. Tak dodatkowo, profilaktycznie tylko. O. Dobra, idę zobaczyć, tam wodę jeszcze w łazience bo się nalewa. No i w sumie dolewka dobiegła końca. Już jest prawie do pełna. Dolejemy. Jeszcze trochę. No, za dużo nawet jest troszkę, czyli ok. Tak zostawimy i szukamy nożyczek. Dużo przycinał nie będę. Tutaj może jeden pęd, bo już trochę wyrósł. Te jeszcze do góry nie doszły. O, tutaj trochę jeden pęd, bo już do góry poszedł. Te dwa. Od razu je upchniemy sobie. Niech się to zagęszcza. O, tego. Dobra, to zostawię, niech się rosną. Chodź tutaj wiaderko.
Ok. A jeszcze tutaj. Niech ma pole do popisu i rośnie dalej. Co z tą walisnerią? Ona wygląda nieciekawie i nie wiem, czy ona się odbuduje, czy nie. Ciężko powiedzieć, czy są gdzieś jakieś małe szczepki. No to wszystko. Dobra, poprzycinam tak. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Albo i tak zrobię. Dużo jest takich liści właśnie już brązowawych, chorych, przezroczystych. I nie wiem, czy one odbiją. Czy ta walisneria się odratuje. Liczę, że te młodsze pędy dadzą radę. Albo zaszkodziły im te pałeczki, które wcisnąłem. Pod nie też wciskałem sporo. No też do wyrzucenia. O, wszystko takie szpogniłe. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie ma światła. No, w zasadzie to tylko tyle z rośliny zostało. No dobra. Resztę zostawimy jak jest. Niech próbuje rosnąć. A tu mamy jeszcze jedną taką. Lotosik. Trochę też cię pozbawimy liści. No. Takich, co idą najbardziej do skraju. Bo się wykładają i zabierają miejsce innym. Ach, jak ja nie lubię, jak to się wszystko zasłania. No, ogrodnikiem to ja chyba nie jestem z powołania, bo jestem zbyt niecierpliwy do takich rzeczy. A wystarczy. O, tu szczepeczka już też następna wyszła. O, bo moja trzecia teoria, bo ten filmik to będzie zatytułowany jako filtr AquaL 2000 część trzecia. Jeszcze wynika z tego, że być może to zapylenie jest przyczyna w tych liściach. Dwa takie liście wrzuciłem. Ja je co prawda wyparzałem. Gdzie jest ten drugi? Ja je co prawda wyparzałem i to tak spory czas, ale nie gotowałem. I może one mi naniosły jakieś bakterie, o tu są. I może one mi naniosły jakieś bakterii, które mi to mleczko zrobiło chwilowe. Trudno powiedzieć. To byłaby taka jeszcze jedna przyczyna tego chwilowego mleka, co to zaatakowało moje akwarium.
Bo tak mi przyszło do głowy, że to jest jeszcze jedna z rzeczy nietypowych, które w tym akwarium w tym czasie zrobiłem. Bo nawet znalazłem parę trupków krewetek. Tu, gdzie to pokażę. Tam w narożniku. Nie Amano, tylko tych pozostałych, mniejszych różnych. On się przycina coś ten telefon. I może one dostały bakteriami jakimiś, do których były nieprzyzwyczajone. Albo to pH im zaszkodziło, bo chyba na krewetki to jest dosyć niskie. No dobra, coś tu do przycięcia jeszcze? Chyba nie. A, może jeden ze dwa liście z tego, bo też już sporawe. Jednak do pewnych roślin to akwarium jeszcze jest za małe. Ono ma 40 cm tylko wysokości, minus piach to jakieś 35, bo piachu mam dosyć grubą warstwę. Także trzeba te najwyższe sobie ucinać, bo one sprawiają optycznie, że to akwarium jest potem takie małe. A poza tym przysłaniają dużo ryby, dużo innych roślin. O, przerzedzimy, będzie git. Dobra, starczy, żeby za bardzo nie pochorowała się tamtą jeszcze. Bo ta już tutaj tych liści wypuszczała sporo. To my cyk i cyk. O, ja tam się nie cackam, nie patyczkuję. Wiem, że one odbijają. Dają sobie radę, dobrze rosną. O, jeden się znalazł taki nawet. Już krewetki go szamią. Dobra, co tu jeszcze obciąć? Może tego. Nie wiem, który mi się tu obciął. Później a jest, dobra. I tu jeszcze taki duży. Dobra, przerzedzone, ryby będą miały gdzie pływać. I tu jeszcze jeden taki. Trochę masy zielonej ubyło. Przestrzeni wodnej przybyło. No dobra, to chyba na tyle. Aha, tu są jeszcze brzydactwa takie, które pokazywałem na początku. Też trzeba je przyciąć. No, ruszaj się. Ach, ten telefon. O. Ciach. Ciach. Dobra, resztę zostawimy. Jego nie męczymy za bardzo, bo on i tak tam odkarmia tą łodygę nad wodą. No i chyba wystarczy.
Zobaczymy, co się będzie działo dalej. No i tak dokończyliśmy kolejną comiesięczną podmiankę wody. Jak widać, podmieniana woda co miesiąc chyba akwarium za bardzo nie szkodzi. Wygląda to całkiem dobrze. No, następnym razem, jak nic znowuż się dziwnego nie zadzieje, to spróbuję teraz poczekać przez 2 miesiące, czyli w przyszłym roku, w styczniu, jak się uda, będziemy wymieniać dopiero, znaczy podmieniać wodę. To dzięki za uwagę, dzięki jak ktoś oglądał i przetrwał te standardowe, nudne, akwarystyczne sprawy. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru, bo to już w zasadzie pół do 20. To hej, hej, do następnego. A jeszcze halo, halo. Dobrze sobie spauzowałem, a nie wyłączyłem. Po podmiance jeszcze sprawdzić sobie miałem parametry. Będzie to widać. 261 ppm. A mikrosiemensów 522 Microsiemens. Dobra. I teraz pH. A pH, czy to będzie jakaś różnica wielka, to zaraz zobaczymy. 5,7. Tu spauzuję, bo to trzeba chwilę dać temu na dobry odczyt. No ok, trochę się ustabilizowało na 6,0. No czyli różnica jest dosyć spora teoretycznie po podmianie jakiegoś 40, może 30% wody. No 40 to nie było, jakieś 30-35 mogło być, bo się okazało, że troszkę za dużo wylałem i musiałem jeszcze pół wiadra dolać, czyli 4,5 wiadra. No dobra. To co mi w takim razie tak to pH obniża do 5,2, 5,1, gdzie lałem praktycznie teraz 100% wody RO. Niewiele kranówki, tam naprawdę dzisiaj dodałem kranówki prawie tyle co nic. Właśnie te pół wiadra jedynie na te 3-4 wiadra, pół wiadra kranówki. Czyli na 40 litrów, 5 litrów kranówki. No dobra, ale lepiej niech obniża, jak miałoby podnosić się. To tym razem już chyba na pewno się pożegnam. Czołem, czołem, cześć. Do następnego razu.